Witam, jest 25 listopad. Dzisiaj będę wykopywała kanny, dalie, te nieliczne, które mi pozostały. Jeszcze nigdy tak późno tego nie robiłam, aczkolwiek kilka lat temu zdarzyło się 20 listopada ostatnie wykopywanie podziemnych części roślin, tych, które nie zimują. Od dziś kilkudniowe ocieplenie 11, 8, 6 stopni. No i w nocy na plusie powyżej zera. Ciężko będzie mi wykopać. Zrobiłam głupotę totalną, bo nie przemyślałam jednego. Że przecież karpy urosną. I jak z takich gazonów wydobyć to? Najłatwiej byłoby wziąć taki jeden, otrząsnąć, czy do góry dupką przewrócić i wyjąć. A tak to co? Bida. Ciężko chyba będzie. Najpierw, czyli tak, usuwam aksamitki, ścinam, no i próbujemy. Może nie będzie tak źle. Do takich gazonów dobrze jest jednoroczne jakieś cynie, aksamitki posadzić. Ale, wiecie co? Bo tutaj jest posadzona kanna, którą wysiałam w tym roku i ona zdążyła zakwitnąć. 28 siana była stycznia. Czekajcie, czy tak się da? Nie da się. To jest bez sensu. Będę musiała chyba łopatką na to wychodzi podważyć. Tylko byle nie posiekać tych bulw. Tu mamy dalię. Z tego co pamiętam, to tylko jedna, jedyna zakwitła. Właśnie ta na piękny czerwony kolor. Bo tu jeszcze mam pozostałości jakieś. Nie pamiętam, żeby kwitła. Może nie zakwitła, bo były lichutkie bulwki. Próbujemy zatem. Tu jeszcze od warszawianki, czyli od onętka pozostałość. I rosną tu kanny o nazwie Pamper. Wysiane, jak już powiedziałam, w styczniu. Czekajcie, ale jak to idzie. Żeby nie uszkodzić też. Polecam każdemu wysiewać kanny. Spróbujcie chociaż raz, czy zachwyci Was obserwacja, jak szybko siewki rosną, porównując cynie, aksamitki, czy inne kwiatki wysiewane. Po prostu to jest coś wspaniałego. Kanna jak rośnie w oczach. Konkretny, ma gruby liścior. No i co? Tak to sobie można chyba w nosie podłubać. Powiem prześmiewczo. To jest totalna głupota sadzenie, że też dziwię się sama sobie, nie przyszło mi do głowy, że będę miała z tym problem. Człowiek to się uczy całe życie. Jestem również ciekawa, czy przyrosty będą większe niż w gruncie. Holender. Jak to zrobić, co? Żeby nie uszkodzić. Mozolna praca. Zaledwie 3 kanny i 2 dalie. Okej, nie jest źle. Udało się. Zaraz umyję tą małą karpę, małą, dużą. Elegancko, słuchajcie, elegancko. Przyrost jest, już mi na to wychodzi, że większy niż u tych w gruncie. Tyle, że tej odmiany nie miałam, tak mi się wydaje, albo miałam jedną w gruncie dosłownie. Koleżanko Brydziu,
Jak Ci napisałam w komentarzu, u nas z dawien dawna u babci rzucało się karpami o ziemię. Tylko trzeba było wiedzieć, tak jak w przypadku kan, no babcia nie miała aż tylu, ale z biegiem czasu się dowiedziałam, że trzeba uważać, żeby nie wyłamać tych kiełków. Natomiast dalię rachu ciachu i jest z ziemi obsypana, można rzucać spoko na te dupki. Chodźmy do wody. Z nasion, zobaczcie, siana w styczniu, wykopywana teraz koniec listopada. I już takie ma przyrosty, a nieraz, gdy zamawiamy rośliny, to przyjeżdża nam takiej wielkości, lecz często mniejszej, bez stylu oczek. Dlatego też warto wysiewać. Próbujcie. Są różne oferty i na Allegro. Co prawda z ograniczonymi, wyborem z ograniczonym kwiatu, bo głównie o czerwonym kwiatku i zielonych liściach, ale napiszcie zajrzyjcie na kanał Kanna w egzotycznym ogrodzie. Tam kolega ma możliwość sprzedaży, ma zezwolenia, ma wybór różnych odmian. Zajrzyjcie na platformę handlową eBay. Tam są również oferty. Pytanie, czy rzeczywiście z tych źródeł będzie tym, czym być powinno. Jedno źródło jest pewne na 100%. Kanna w egzotycznym ogrodzie. To jest w ogóle, to jest pasjonat. Tam nie ma lipy, jak to się mówi. Jak raz spróbujecie, spodoba się Wam, to zawsze możecie przecież wysiewać, zdobywać odmiany. Często jest tak, że jak zbierzemy nasiona, one nie powielają cech, ale powstają nam piękne nowe kanny o nietypowych kwiatach, tak jak w przypadku arbuzów. Również, jeżeli komuś nie zależy na zgodności odmianowej, albo chce mieć i zgodne, i niespodzianki, to też z nasion zebranych. Proszę. Dobra, wykopuję kolejne 2 pampers, porównamy wielkość. Na taką głębokość było kłącze. Kolejna. A tam jeszcze jedna. Zruszymy i może pójdzie. Dobra, próbujemy. Jest. Dobra nasza. Większa. Ło Boże, ło matko z córką. No już widać gołym okiem. Jak ktoś ma niegołe, też widzi. Czy uzbrojone, tak, w okular. Fajnie. No ekstra jest to sianie. I do wody. A czym wytłumaczyć taką różnicę w wielkości? Mam pewną teorię. Otóż ta rosła na zewnątrz. Była na słonne promienie słońca mocno wystawiona. Może szybciej wysychała. Natomiast ta rarytasik, fajna. Wysiewajcie, polecam, naprawdę wysiewajcie. Natomiast ta rosła już po środku. Miała więcej cienia. Ta również, która jest jeszcze niewykopana. Jeżeli będzie równie okazała, jak ta sprzed chwilki,
No to może to jest właśnie powodem wielkości tych części podziemnych. Ale tu jeszcze coś rosło. Albo od aksamitki jest to część, albo od cyni, albo od onętka, czyli warszawianki. Zapowiada się nieźle. Raz, dwa, trzy. Chciałoby się pewnie jeszcze bardziej rozrosnąć, bo tu już blisko krawędzi. Prędzej gazon do góry uniosę, niż to wyciągnę. No, widzicie. Poszedł. Tak wychodzi na to, że będzie duża sztuka. Jest, idzie. Zobaczcie. Prawie, że z całą ziemią wylazło. Możliwe, że jeszcze okazalsza jest. Rozdzieliła się. No pewnie, że tak. Jeszcze bardziej okazała. Gdybyśmy teraz posadzili do donicy, przenieśli do ciepłego, widnego pomieszczenia, to znowu zacząłby się proces wzrostu. Tak jakby początek sezonu. Ale do początku sezonu daleka droga przed nami. Święta Bożego Narodzenia. O i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie to i Wielkanoc. Zanim zaczniemy wysadzać to wszystko do gruntu, co wysiejemy w styczniu, w lutym, w marcu i tak dalej. Dobra, idziemy umyć. Shake. Piękna. No mówię, no jak kupujemy, to są często mniejsze. Ostatnio się poprawiło już troszkę u sprzedawców, ale jeszcze daleka droga do tego, by tak jakby parametry, wytyczne wielkości sprzedawanych części podziemnych były okazalsze. Tak ja mówię do męża, mówię, jakaś zmowa to jest po prostu. Ustalamy od góry, że ma być tyle i tyle oczek za taką i taką cenę, pi razy drzwi. I tak jest u wszystkich w zasadzie. Rzadko jest wyjątek, że kupimy gdzieś okazałą. Na tyle moich zakupów od wielu, wielu lat czynionych, nieraz szczątkowe rośliny przyjeżdżały lub nieistniejące wręcz. Przyznać trzeba, że sprzedawcy uwzględniali reklamacje. Ja je nieliczne razy robiłam reklamacje, bo jakoś tak nie chcę się bawić to, ale były uwzględniane. No i co? Popatrzmy. Teraz widać już. Te rosły wewnątrz, ta na zewnątrz. To co? Chyba skończę. Możliwe, że na miniaturkę dam wizerunek, jak ta kanna wyglądała, ale jeszcze zobaczę.
Jak to wyjdzie mi z tym szukaniem w archiwum? Aha, jest ich 15 minut. No to co? Dalia. Ua! Dalia lżej. Kwiat mniejszy od dali dekoracyjnych, a większy od pomponowych. Taki pomiędzy wielkością. To jest jedna. Tu. O, druga. Numer 40. Polecę po ściągawkę. Tu coś zeżarło. Wygryzło. I tu jest jeszcze Karłowa, odmiana Galery Pablo. A jest kwiatek. Widać, że był kwiat. No dobrze, to tyle. Numer 40. Jakie to barwy? Mamy napisane numer 40. Mardar. Kolego Marko, to Dalia od Ciebie. Blady róż. Tu mam ściągawkę sprzed 2 lat. Ponumerowane. I tak dalej. Dobra, to na razie, do widzenia. Jeszcze tą Dalię pierwszą, czerwoną. Kolego Marko, to też od Ciebie. Przemyjemy z grubsza. I zapraszam na kolejne filmy. Będą też filmy z otwierania przesyłek. I już niedługo. Są akurat promocje, okazje. Więc ja na pół z mamą poczyniłyśmy zakupy. Tak, taka karpa. O, ta przyrosła ładnie, bo to była też niewielka szczątkowa. A te, które wykopane przed chwilką były malutkie, one takie były, może jeszcze mniejsze. Do widzenia. Nagietek.